Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jak widzicie, jest to kłódka. Jest to kłódka dość znanej firmy, chyba jednej z bardziej znanych na świecie, firmy Yale. E, Ogólnie jest to model Y124B. Jest to kłódka, można powiedzieć, szpieniowa, mówiąc po polsku, albo Shutterlock, mówiąc po angielsku. Wynika to po prostu, ta nazwa, z jej konstrukcji, ponieważ nie mamy tutaj klasycznej szekli, tylko mamy czpień, który wchodzi tutaj w tym momencie. Ta szekla jest czpieniem. A jak widzicie, jest skonstruowana w ten sposób, żeby w tym momencie maksymalnie chronić tą szeklę. Oczywiście sprawdzimy sobie dzisiaj jej odporność na pikowanie. Yale ją wycenia tam chyba bodajże na 10 bądź 12, tą najwyższą liczbę, jeżeli chodzi o w tym momencie o sam stopień zabezpieczenia, który oni oferują. To jest Maximum Security, czy coś takiego, o ile dobrze pamiętam. No niestety wyrzuciłem opakowanie nieopatrznie i nie pamiętam dokładnie tej nazwy, ale bodajże jest to Maximum Security. Jeżeli chodzi o tą kłódkę, jest ona na szerokości 70 mm, tutaj na szerokość. Sam pałąk jest wykonany ze stali hartowanej, nie wiem czy to będzie widać, ale jest tutaj to ładnie opisane. Już Wam pokazuję, jak wygląda jego grubość, tylko sobie wyzorujemy narzędzie. Jest to naprawdę spory kawałek. Grubość tego pałąka, zwróćcie uwagę, no praktycznie, jeszcze raz sprawdźmy, czy minusik złapało, żeby było poprawnie. 12,04 to jest jego grubość, także mamy tutaj naprawdę spory kawałek stali, także tutaj jeżeli chodzi o jakieś cięcie, jakieś w tym momencie ukręcanie i tak dalej, to nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi o body samo jest wykonane w tym momencie z mosiądzu, jest on pochromowany czy tam platerowany, jak oni na to mówią, plus dodatkowo jest jeszcze szczotkowane. Tu widzicie tutaj te takie bardzo ładne poszczotkowane, można powiedzieć, wzorki. Jeżeli chodzi o klucze, przychodzi nam ta kłódeczka tutaj w zestawie z 3 kluczami. Oczywiście jest to standardowa surówka w tym momencie tej firmy. Geniun bodajże się to czyta. Działa jak najbardziej, zwróćcie uwagę, to nawet pokażę, bardzo płynnie. Co tutaj firma w tym momencie jeszcze dodaje, oprócz oczywiście wiadomo informacji o tym, że jest to dość zabudowana kłódka, mamy tutaj podobno, bo teraz nie jesteśmy w stanie niestety tego otworzyć, jest blokada przy użyciu kulek, podobno 2. Ładnie to zaczaskuje. Klucz nie posiada takiej opcji jak key retaining, także możemy go sobie spokojnie wyciągać. Ona jest w ogóle automatyczna, także tutaj pod tym względem jest to naprawdę jak najbardziej in plus. No ten kluczyk to sobie w ogóle odłożę, bo on się nam tutaj nie przyda. Jeżeli chodzi o samo to body, no widzicie, jest wykonane dość masywnie. Oczywiście jest to mosiąc, czyli polecałbym go bardziej do zabezpieczania tutaj w tym wypadku średnich wartości, jeżeli chodzi przynajmniej o moje predyspozycje. Natomiast firma, jako firma w tym momencie oferuje, jak najbardziej w tym momencie poleca tą kłódkę, ten zamek do zabezpieczenia tutaj wyższych wartości. Oni twierdzą, że to jest Maximum Security. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować. Lowlock Tools, bardzo dobrze Wam znana firma, napinacz górny, grubość 1,2 mm. Ten akurat jest, jak widzicie, powyginany w celu lepszej ergonomii napięcia tej konstrukcji. Jeżeli chodzi o haczyk, z którym się będziemy dzisiaj posiłkować, jest to Shallow Hook od Mokiego, bardzo dobrze Wam znana również firma. Grubość 0,5 mm, to jest round tip, on nie jest ostry. Także zobaczmy, jak się ta konstrukcja tutaj nam spisze. Ja będę się starał ją spikować z ręki, bo no tak dzisiaj stwierdziłem, że będzie zabawnie, ostatnio za dużo tych uchwytów. Ten uchwyt, ten napinacz bardzo ciasno nam tutaj pasuje. To jest bardzo dobry znak, czyli jesteśmy w stanie w 100% można powiedzieć wyczuć każdy mikroruch po prostu tego rdzenia. To jest tutaj jak najbardziej oczywiście in plus. Kłódka, jak widzicie, w 100% zamknięta. Działa, już widzieliście wcześniej, bardzo, bardzo fajnie. Zacznijmy od pinu numer 1, ponieważ jest to 5-pinowa konstrukcja. Zobaczmy, jak ona się nam tutaj spisze. Pin numer 1 nic. Pin numer 2 nic. 3 nic. 4, 4 by coś chciał powiedzieć. Napięcie oczywiście jest bardzo delikatne, zapomniałem Wam powiedzieć od samego początku. Pin numer 5 też by chciał coś powiedzieć. Ładnie kliknął. Wróćmy więc do początku. 1 nic, 2 nic, 3 chyba by coś chciało teraz powiedzieć. Ładne kliknięcie. 4, 5 nic, więc wracamy do początku.
Teraz jedyneczka nasza bańduje. Ładne kliknięcie. O, to było ładne kliknięcie, nawet z bardzo fajnym ruchem rdzenia. Wpadliśmy w coś ale bardzo delikatnego falsetu. Prawdopodobnie tego nie zobaczyliście. Dwójka kliknęła, ale ona dalej bańduje jeszcze. O, mamy counter-rotację teraz. Zdecydowanie cofnęło nam w tym momencie, cofnęło nam tą rotację, ale wpada dwójeczka. Trójka nic, czwórka, piątka nic. Zobaczmy zatem jedynkę. Dwójkę jeszcze raz sprawdzę, bo jedynka to nie była. Trójeczka chyba bańduje. Zdecydowanie kliknęła teraz. Nawet rdzeń się lekko przesunął. Czwórka, piątka nic. Wracam więc do naszej jedynki. Teraz jedynka bańduje. O, zdecydowanie dalej bańduje. I tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tej konstrukcji. No jak widzieliście, trzeba się chwileczkę dosłownie pobawić, jeżeli się wie, co się robi, ale jeżeli chodzi o tutaj na jej obronę, dodam to, że jest naprawdę fajnie zabezpieczona, jeżeli chodzi o w tym momencie o to pikowanie, ze względu na to, że trzeba naprawdę niewielkie napięcie tutaj przyłożyć. To tension musi być naprawdę małe. I w związku z tym no, potrafi wprowadzić ten model po prostu w błąd, no, można powiedzieć, niedoświadczonych pikerów. Jeżeli uważacie, że ten odcinek się Wam podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie. Jeżeli macie pytania, jak najbardziej zadawajcie je w komentarzach, ponieważ no, tutaj staram się odpowiadać, jak to jest, jeśli to jest możliwe, na wszystkie. Oczywiście ode mnie, tak jak powiedziałem, wszystko. Trzymajcie się. Hej.